Shorin-ryu. Niekwestionowana fundacja potęgi Okinawy Shorin-ryu to nie jest kolejny styl karate. To pierwotne źródło bijące serce okinawskiej sztuki walki. Każdy, kto mówi o karate, musi pochylić czoła przed jego historią, gdyż to właśnie ta tradycyjna szkoła wyrosła na królewskim dworze Shuri, ukształtowała to, co dziś znamy jako globalny fenomen. Od samego początku jego przeznaczeniem było być skutecznym, bezwzględnym i nieugiętym systemem walki. Zaranie mocy od Shuri-te do Shorin-ryu. Początki są mroczne i osadzone w strategicznym tyglu Okinawy, wyspy, która od wieków była pomostem między Chinami a Japonią. Rdzenne systemy walki, zwane po prostu te, spotkały się z wpływami chińskiego kung fu, zwłaszcza stylów z południowego Shaolin. Sokon Bushi Mura, rok 1809-1899. Architekt. Tu zaczyna się sedno. Nie ma Shorin-ryu bez postaci Sokona Bushi Matsumury. To on, jako szef ochrony królów Ryukyu na zamku Shuri, był odpowiedzialny za stworzenie systemu, który łączył okinawskie te, lokalną, surową sztukę walki, chińskie kung fu, techniki, które poznał podczas swoich podróży, Jigen-ryu, japońską szkołę szermierki klanu Satsuma, okupującego Okinawę. Matsumura stworzył fundament, który pierwotnie nosił nazwę Shuri-te. Był to system dla elit, dla ludzi, których życie zależało od bezbłędnej, pojedynczej akcji. Dominował średni i daleki dystans. Techniki były proste, twarde bloki i uderzenia, a kata, jak naihanchi, kushanku, pasai, stanowiły niezmienny kodeks walki. Anko Itosu, rok 1831-1915. Modernizator i propagator. Uczeń Matsumury, Anko Itosu, to postać, która zmieniła oblicze karate. Zrozumiał, że potęga Shuri-te musi zostać przekazana szerszej społeczności, by zapewnić przetrwanie okinawskiej kultury i ducha. Wprowadzenie do szkół rok 1905 to był punkt zwrotny. Itosu wprowadził karate do systemu edukacji publicznej. Aby to zrobić, musiał jednak zmodernizować system, czyniąc go bezpieczniejszym i łatwiejszym do nauki dla młodzieży. Kata Pinan stworzył 5 form Pinan, spokojny umysł, bazując na zaawansowanych kata Shuri-te. Były to formy dydaktyczne, stanowiące pomost do skomplikowanych i bojowych naihanchi i innych. Kihon i Bunkai usystematyzował trening, wprowadzając Kihon, ćwiczenia podstawowe w miejscu i ruchu, oraz Bunkai, analizę i zastosowanie kata, nadając treningowi ten kształt, który znamy dzisiaj. Itosu uwolnił potęgę Shuri-te, wlewając ją w żyły całego narodu. Konsolidacja i narodziny nazwy Okinawa Shorin-ryu Choshin Chibana, rok 1885-1980, Strażnik Prawdy. Po epoce Matsumury Itosu na scenę wkracza Choshin Chibana. To on w roku 1933 dokonał historycznego kroku, oficjalnie zmieniając nazwę stylu z Shuri-te na Shoryu, czyli Szkoła Małego Lasu. Ten gest był hołdem dla korzeni Shaolin i chińskich wpływów. Chibana był ostatnim wielkim mistrzem ery przedwojennej, który w pełni uosabiał ducha Shuri-te. Jego dziedzictwo polegało na zachowaniu bojowej esencji stylu, jednocześnie nadając mu formalną tożsamość organizacyjną. Okinawa Shorin-ryu Karate-do Association w roku 1948. Rozgałęzienie mocy. Główne gałęzie Shorin-ryu. Moc Shorin-ryu była tak ogromna, że naturalnie musiała się rozgałęzić. Dzisiaj pod wspólnym mianownikiem Shorin-ryu wyróżniamy kilka potężnych linii, z których każda nosi w sobie pierwotną iskrę. Kobayashi-ryu, linia Choshina Chibany, Shobayashi-ryu, linia Shugoro Nakazato, Matsubayashi-ryu, linia Shoshina Nagamainy, Matsumura Seito-ha, linia Hohan Soken. Każda z tych linii jest żywym dowodem na niezniszczalność i adaptacyjność tradycji. Globalna ekspansja, od Okinawy do świata. Po II wojnie światowej i w czasie amerykańskiej okupacji karate zaczęło się rozprzestrzeniać. Shorin-ryu ze swoim naturalnym ruchem, dynamicznymi technikami i silnym związkiem z kata stało się matrycą dla wielu innych, dziś globalnie znanych stylów. Shotokan-ryu, najważniejszy potomek. Mówiąc o wpływie Shorin-ryu, trzeba wymienić Shotokan. Jego założyciel, Gichin Funakoshi, był uczniem Anko Itosu i Anko Asato, również ucznia Matsumury.
Funakoshi wziął esencję Shurite, katapina Naihanchi Kushanku, i zaadaptował ją do warunków japońskich. Bez Shorin-ryu nie byłoby Shotokanu, a tym samym globalnej dominacji karate. Międzynarodowi ambasadorzy, mistrzowie tacy jak Katsuya Miyahira, 10. dan, czy Shugoro Nakazato, 10. dan, obaj uznani za narodowe żyjące skarby kultury Japonii, kontynuowali nauczanie, dbając o to, by bojowy i duchowy charakter stylu nie został rozmyty. Ich uczniowie roznieśli płomień Shorin-ryu na cały świat. Shorin-ryu w czasach współczesnych. Nieustanna prawda. W dobie sportowych adaptacji i uproszczeń Shorin-ryu pozostaje niezłomnym bastionem tradycji. To styl, który ceni naturalność. Postawy są krótsze, bardziej wyprostowane i naturalne, co pozwala na szybkie, eksplozywne przejścia i uderzenia. Stawia na mechanikę ciała. Zamiast polegać wyłącznie na sile mięśni, wykorzystuje strukturę ciała i pęd do generowania potężnej siły. Łączy się z kobudo, trening Okinawa kobudo, walki tradycyjną bronią, taką jak bo, sai, tonfa, jest często integralną częścią praktyki Shorin-ryu. Odrzuca sport dla sportu. Choć sparingi są obecne, często w surowej formie, ostatecznym celem jest samoobrona i rozwój charakteru, budo, a nie pogoń za medalami. Polska. Silna obecność. Nawet w Polsce od roku 1981 Shorin-ryu ma silne korzenie, rozwijane przez mistrzów takich jak Aleksander Staniszew, uczeń Kenyu Chinena. Dzięki temu polscy karatecy czerpią wiedzę z pierwszej ręki, prosto z Okinawy. To gwarantuje zachowanie autentyczności i potęgi przekazu. Konkluzja. Determinacja i dziedzictwo Shorin-ryu to nie jest miękka opowieść o medytacji. To twardy, okinawski przekaz o przetrwaniu i skuteczności. Od królewskich strażników Matsumury przez rewolucję szkolną Itosu po ugruntowanie Shibany, ta szkoła jest niekwestionowaną, pierwotną, bojową prawdą o karate. Każdy, kto ćwiczy karate, stąpa po ścieżce wytyczonej przez mistrzów Shorin-ryu. To dziedzictwo wymaga szacunku, niezłomności i nieustannego, bezkompromisowego treningu. To jest Shorin-ryu. Bądź gotów albo ustąp. Jak ty postrzegasz dziedzictwo Shorin-ryu? Podziel się swoją opinią w komentarzu. Chętnie przeczytam, co myślisz o tej niezwykłej historii i sile tradycji Okinawy. Jeśli film ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów o sztukach walki i ich prawdziwych korzeniach. Dziękuję za twój czas i szacunek, z jakim podchodzisz do tej drogi. Os.